Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o człowieku, który mimo bycia częścią jednej z największych machin rockowych w historii, zawsze sprawiał wrażenie, jakby jedną nogą był zupełnie gdzie indziej. John Deacon, basista Queen. Ale nie będziemy dziś rozmawiać o jego legendarnym riffie w Another One Bites the Dust. Zajrzymy tam, gdzie John czuł się najlepiej, do jego domu i korzeni. Wojenne losy ojca. Wszystko zaczęło się w Leicester. Rodzice Johna, Lillian Molly Perkins i Arthur Henry Deacon pobrali się w lutym 1944 roku. To była miłość w cieniu wojny. Arthur był żołnierzem Królewskiego Pułku Artylerii, służył w słynnych pustynnych szczurach na Bliskim Wschodzie. Wyobraźcie sobie te listy. Molly, młoda stenotypistka w Anglii, otrzymuje zdjęcia z Egiptu, Libii czy Palestyny. Arthur widział kawał świata w bardzo trudnych czasach. Odniósł obrażenia na wojnie, kiedy przebywał w okolicach dzisiejszego Izraela, a po powrocie do cywila osiadł w branży ubezpieczeniowej w Norwich Union. W lutym 1944 roku na podstawie specjalnego zezwolenia poślubił Molly w kościele świętego Filipa w Evington w Leicester. Był człowiekiem sumiennym, który piął się po szczeblach kariery, a w 1956 roku został przyjęty do loży masońskiej. To ważne, bo ta wspólnota wspierała rodzinę Deaconów przez kolejne 40 lat, nawet długo po jego śmierci. Rodzinna tragedia i pasja. Mało kto wie, że John nie był jedynym synem. Miał starszego o 4 lata brata, Roberta Bryana. Niestety, ta historia ma tragiczny odcień. Robert zmarł w wieku zaledwie 6 lat z powodu anemii, prawdopodobnie związanej ze stosowaniem doustnego chloramfenikolu. Sam John również wcześnie musiał dorosnąć. Miał tylko 12 lat, gdy jego tata, Arthur, przegrał walkę z rakiem żołądka. Zaś młodsza siostra Johna, Julie, urodziła się w 1956 roku i nie poznała swojego najstarszego brata. To właśnie ojciec, mimo że odszedł tak wcześnie, zaszczepił w Johnie dwie największe pasje – muzykę i elektronikę. Kupili mu pierwszą gitarę, gdy miał 7 lat. Po śmierci ojca John uciekł w naukę, lutował obwody, co doprowadziło do genialnych wyników na studiach i do zbudowania legendarnego wzmacniacza Dickie Amp, który ukształtował brzmienie Queen. Polski wątek. Weronika Tetzlaff. Przenieśmy się teraz do roku 1971. John studiuje w Londynie, idzie na dyskotekę i poznaje Weronikę Tetzlaff. I tutaj ciekawostka, która pewnie wielu z Was zaskoczy. Weronika ma polskie korzenie. Jej ojciec, Edmund Tetzlaff, pochodził z Gościcina na Kaszubach, wyemigrował do Anglii, gdzie poślubił Catherine. Do dziś w rejonie Szczecina w Polsce można odszukać krewnych żony Johna, którzy doskonale wiedzą, jaki sławny muzyk jest w ich drzewie genealogicznym. Weronika była wychowywana w bardzo tradycyjnej, surowej wierze katolickiej. Kiedy w 1974 roku okazało się, że spodziewają się pierwszego dziecka, ich ślub w styczniu 1975 roku w kościele karmelitów przy Kensington Church Street był wydarzeniem niemalże ratunkowym dla zachowania tradycji rodzinnych. Co fascynujące, Weronika, mimo że stała się żoną multimilionera, nigdy nie dała się porwać luksusowemu stylowi życia. Przyjaciele wspominają ją jako kobietę bezpretensjonalną, która nie malowała się, ubierała skromnie i cieszyła się z małych rzeczy. Kiedy John kupił jej zwykłe mini, była w niebo wzięta. Dla niej liczyły się dzieci, a nie blask fleszy. John dedykował żonie piosenki You're My Best Friend oraz You and I. Ona zaś była autorką zdjęć do albumu Steve'a Gregoriego Bushfire. Dom w Putney. John i Weronika stworzyli wielką rodzinę. Mają 6 dzieci. John zawsze chronił ich prywatność jak lew. Podobno to właśnie słowa Queen i fakt, że nie mógł pójść z dziećmi na plac zabaw bez bycia osaczonym przez fanów, sprawiły, że zaczął wycofywać się z życia publicznego. Co ciekawe, mimo setek milionów sprzedanych płyt, John i Weronika do dziś mieszkają w tym samym, stosunkowo skromnym domu w Putney, który kupili na początku kariery. Pożegnania. Mama Johna, Molly, była jego największą fanką.
Nawet gdy jej zdrowie podupadło i zamieszkała w domu opieki prowadzonym przez fundację masońską w Royal Masonic Benevolent Institute w Devonshire Court w Oadby, chętnie opowiadała o tym, jak pomagała wozić sprzęt zespołu Queen na koncerty. Zmarła w 2006 roku, mając 85 lat. Dekadę później, w 2017 roku, odeszła też młodsza siostra Johna, Julie. Poinformował o tym na reddicie jej mąż Scott, Richard Lawrence, również członek loży masońskiej. Historia rodziny Johna Deacona to opowieść o skromności, lojalności i bardzo silnych więziach, które przetrwały najgłośniejsze stadiony świata. John udowodnił, że można być królem, a jednocześnie pozostać zwykłym chłopakiem z Leicester, dla którego najważniejszy jest spokój i domowe ognisko. Dzięki, że wysłuchaliście tej historii. Zachęcamy do przesłuchania innych materiałów z naszego kanału, a także do subskrypcji i podbicia. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia.